Szwajcaria. Wynajętym autem tym razem, bo rok temu jechaliśmy autem naszym, ale po prostu teraz w tym roku się już chyba by to nie sprawdziło, bo jedziemy w 4 typów, w 4 osoby, a nie w 3 osoby, plus no, miejsce w samochodzie było takie ograniczone. A to auto, co wzięliśmy, to jest w ogóle nowe, chyba tydzień temu zostało wyprodukowane, w sensie zarejestrowane w Holandii. To jest Chińczyk hybrydowy, no i ma niecałe 1000 km przebiegu. Pierwszy 1000 teraz z nami zrobił, także fajnie. Ale ceny są tutaj mega wysokie. Przelicznik franków to jest mniej więcej 1:1 na euro. To jest jakaś przydrożna stacja. Jedziemy teraz w okolice Bazylei. W sensie już chyba jesteśmy za Bazyleą. Idziemy dalej na południe, w stronę takich 2 jezior i tam będziemy szukać miejsca, żeby się rozbić z namiotami. Ceny za paliwko są takie, niższe niż w Holandii. Właśnie o tym mówiłem, że do Mercedesa Ile to ma przebiegu dokładnie? Pokaż. 1500. A tak serio? 1540. Gdzie to jest napisane? O cholera. To już zrobiliśmy trochę. Kiedy zachodzi słońce, Adrian? Za 20 minut. Za 20 minut? To zdążymy się rozbić? Nie. To co zrobimy? Po ciemku. Po ciemku. O! Jedno z 2 jezior. A gdzie jest drugie jezioro? Tam? Gdzieś dalej? Tak. O! 13 minut do sklepu. Kupiona kolacja, piwko Radler i 2 opakowania bułek mlecznych, bo to było najtańsze, co było w sklepie. Jedziemy teraz gdzieś tam na górę, szukać jakiegoś miejsca, gdzie możemy się rozbić. Będziemy rozkładać namioty, może zrobić się ognisko, jak będzie. Jak nie będzie deszczu żadnego, ale wydaje mi się, że będzie chyba ok. Tylko nie wiem, czy mamy drewno. Nie wiem, czy kupiliśmy drewno. Aha, tam zaparkowaliśmy. Jezu, pomyliłem się. Ej! Mamy kupione drewno, czy nie? Nie. Czyli nie będzie ogniska? Chyba, że znajdziemy w jakiś sposób. To też tak można zrobić. Pierwsza miejscówka się okazała niewypałem. Była droga zamknięta. Jedziemy teraz w jakieś inne miejsce. Z nadzieją, że tam się rozbijemy. Ciekawe, czy podtrzymamy pasce sprzed roku. No. W sensie? No, że teraz też się uda takie fajne miejsce znaleźć, teraz już nie. Ale ogólnie zauważyłem, że te miejsca takie najlepsze trafiają mi się zupełnie przypadkowo. No, tak. Z reguły te miejsca właśnie z aplikacji, jakieś tam, nie wiem, scrollowanie na stronach i szukanie miejsc, gdzie byli już inni ludzie, to są takie miejsca takie średnie. Kolejna miejscówka się okazała niewypałem. To teraz gdzie jedziemy? Dalej szukać. Jakieś kolejne miejsce. To 3 razy sztuka. To co, może teraz tam prosto pojedziemy, gdzie przed chwilą pytałeś? No. A jak pokazuję na mapie? To była nasza miejscówka, która powinna być ok. Co tutaj przed chwilą? Dobra, chyba ta miejscówka się spoko wydaje. Tu jest jakaś ścieżka. Nie wiem, czy widać. Tutaj jest strumyk. Tutaj jest jakby, powiedzmy, główna droga. I tutaj spróbujemy się rozstawić. Teren jest w miarę płaski, więc powinno się udać. Jest namiot. Jak wam idzie ze ślimakami? No bardzo dobrze już. Dobra, nie ma więcej chyba. Dobra. Tak? A u mnie jest więcej, to możecie mi pomóc. Ej.
prostu może tutaj bądź. Może do auta pójdę po prostu się przespać. Wiesz, trochę w prawo, czy w lewo. Ale trochę się w tył, z tej strony. Idź stąd, pociągnij trochę. O kurwa, prosto w ślimaki to poleciało. I dobra, musimy jeszcze w lewo. Śpiwór, materac samopompujący. Teraz, ale jest już prawie gotowy. Przed chwilą jakiś Dobra. gościu przyjechał autem i już myśleliśmy, że trzeba się zawijać. Ciepło jest w ogóle. Ale jak wytłumaczyliśmy, że to jest tylko jedna noc i że jakoś tam o 7, 8 będziemy się zawijać, to powiedział, że nie ma żadnego problemu. Także fajnie, bo już myślałem, że będziemy musieli to wszystko teraz pakować i spadać w jakąś inną miejscówkę. No, ruszała tam. Czas na zasłużoną kolację, czyli bułki mleczne, 2 opakowania, Idźmy. piwko 2%. Skurczybyk. Jest dobrze. A wtedy... Chłopacy chyba śpią jeszcze. To jest godzina 8. Teraz fajnie tutaj widać. Znaczy, nic w sumie tak naprawdę nie widać, bo jest pochmurne niebo. Jest godzina 8. O 4 się przebudziłem. Na początku mnie mylił ten strumyk. Jeszcze wczoraj wieczorem myślałem, że pada deszcz, a to po prostu dźwięk strumyka. Ale później o godzinie 4 w nocy zaczęło rzeczywiście padać. No i teraz w sumie tak ustało przed chwilą. Namiot jest wytrzymały. To jest w ogóle najtańszy z Decathlonu. Rok temu go miałem, dał radę, teraz też dał radę. Ale teraz już była taka tragedia. Myślałem, że będzie przemakać za chwilę. Ale okazało się, że jest w porządku. O, tam wodospad teraz fajnie widać. Będę ich budził i chyba będziemy spadać stąd. Teraz troszkę deszcz ustał. Mam nadzieję, że już nie będzie więcej padać. Więc teraz jest idealna pogoda, żeby się stąd zabierać. Nie magnes? Tak. To jest automat. Ale fajne. Fajne słówki. Musimy moksy chyba wziąć. Ej, to jest już Grindelwald, czy jeszcze nie? Nie. A to już jest Grindelwald. Okej, no to jest taki Grindelwald. Ale myślałem, że to jest po drodze, że jeszcze mamy trochę tam. Jak to się odkłoniło. A teraz fajnie jest, jak słoneczko wyszło. Jesteśmy w Grindelwald i sprawa wygląda tak, że tutaj te dwie góry co są, to tam nie ma drogi pomiędzy nimi, a chcemy przejechać przez te góry do miejscowości Rosenlaui, coś takiego. To jest taka większa dolina i tam jeszcze bardziej to lepiej wygląda. Czyli musimy teraz się cofnąć w stronę jakby skąd przyjechaliśmy, jechać wzdłuż jakby tych gór i no tam jechać do tej miejscowości, ale jakby nie przejedziemy tutaj bezpośrednio przez nią. Więc tutaj ta miejscowość Grindelwald, gdzie jesteśmy, to jest taki trochę ślepy zaułek, bo tutaj jakby dojedziecie u podnóża góry, ale no jakby nie przejedziecie stąd nigdzie dalej. Nie ma żadnego tunelu, coś takiego. Jedziemy w stronę tego Rosenlaui. Próbujemy jednak znaleźć tą drogę. Może jest jakiś przejazd, żeby nie jechać niepotrzebnie jakoś naokoło. Próbujemy się kogoś zapytać, jakichś lokalsów, może będą coś wiedzieć. Ja na pit-stopie. Gdzie? Na pit-stopie. Dokładnie. W miejscowości Balm. Czyli powiedz, że zjadłeś hamburgera. Czekaj, stój. Ale sobie zjadł takiego bifa. Czekaj, stój. Beef jerky? Takiego burgerka z wołowinką. Którego byś wybrał? Pełno krów tu chodzi na pastwiskach. Tam jest fajny szczyt, a nie zrobię zooma na przedniej kamerze. Tutaj bardzo nietypowo to wygląda. To jest jakby taka, nie wiem, rozpadlina, czy tak to można nazwać. To jest właśnie Rosenlau. Wielka dolina pomiędzy kilkoma szczytami górskimi. Gdzieś ogólnie w tych okolicach będziemy chyba dzisiaj nasz obóz rozbijać.
Tak mi się wydaje. Bo to są odległości w miarę duże. W sensie odległości nie są takie duże, ale jakby czasowo to wychodzi dużo. Na przykład od Grindelwald do tego Rosenau jechaliśmy godzinę i pół. Chociaż myślałem, że to będzie dużo krótsza trasa. Wszędzie są takie punkty właśnie z drewnem, więc podobnie jak rok temu będziemy chyba drewno zabierać i będziemy mieć na rozpałkę na ognisko potem. Ziomek już zmęczony. Gdzie teraz idziemy, chłopaki? Na pizzę, nie? Na pizzę. Na obiad. I jakie są oczekiwania? Wysokie czy niskie? Pyszne. Przepyszne. A cenowo jak będzie? Przepysznie. O, no to zobaczymy za chwilę. Kebabik za 12 franków. A chłopaki czekają na jaką pizzę? Na margaritę. Zobaczymy, czy to będzie dobre, czy niedobre. 1 na 10? Ile? 1 na 10? Pizza? Wytnij to. Wytnij to. 4,5? A ty jak oceniasz swoją? Na 10? Wytnij. Wytnij to nie jest ocena. Jest od 1 do 10 skala. 4,5. 4,5, czyli taka poniżej średniej, nie? No. Ciekawe. Kebab był taki... Taka... Nie wiem... 6,5 na 10 bym powiedział. Tutaj jest tama, jakaś, co jest na liście UNESCO. Tutaj jest jeziorko i będziemy jechać tam na górę. W stronę... Jak się ten hotel nazywał? Belvedere. Widzicie blachę, skąd one To są? była pierwsza tama i tutaj była druga tama, się okazało. Tam Niemcy. O, polskie blachy były? Tak. Polskie blachy. Okej. To już 2000 metrów, to też się będzie trochę chłodniej teraz robić, nie? W ogóle już na tej wysokości są takie kolory fajne. Jak zobaczyłem to jezioro, to wygląda identico. To wygląda identycznie, jak byłem w Norwegii w Bergen. To jeziorko, te góry w tle, już takie, no inaczej tereny wyglądające niż te właśnie na tych takich niższych terenach, gdzie przed chwilą byliśmy. Masakra. Jak szybko się wysokość zmienia i w ogóle od razu całe otoczenie. Już się ogólnie zimno zaczęło robić. Będę musiał chyba polar z samochodu wyciągnąć i założyć. Jedziemy z tą stronę tego hotelu i później będziemy szukać gdzieś po drodze drewna, żeby mieć już na rozpałkę. I postarać się, żeby ten obóz dzisiaj, to miejsce pod obóz troszkę wcześniej znaleźć, a nie dojechać po zachodzie słońca. Prawie gościa przyjechałeś. Jesteśmy już w tym hotelu, Belvedere. On był nie w 2000, w XIX wieku był zbudowany. W sumie tutaj głównie takie elity przebywały, jakieś takie VIPy i tak dalej. I w 2015 roku był zamknięty. Jest do dzisiaj zamknięty. Bo tam w tle jest jakiś lodowiec. Jest widok na ten lodowiec fajny, ale ten lodowiec zaczął się potem cofać po prostu i to jakby uniemożliwiło dalszy rozwój tej działalności, tego hotelu. Co jest grane? Auto z Indonezji przyjechało. Aha, i tutaj też był kręcony James Bond. Pierwsza część chyba z 64 roku. Ten lodowiec jest gdzieś tam za hotelem. A w ogóle najlepsze jest to, że im przyjechali z Indonezji, przez Singapur, Malezję,
Tajlandia, Laos, Chiny, Uzbekistan, Turkmenistan, Iran, Turcja, Grecja, Chorwacja, Włochy, Austria, Liechtenstein, Szwajcaria. Ciekawe, gdzie się kończy ich trasa. I potem w ogóle wrócić jeszcze. Mam 3. Dokonaliśmy właśnie kradzieży. Zabraliśmy komuś spod chaty. Ile łącznie mamy kawałków? 7. Mamy 7 kawałków drewna. To pewnie starczy na, nie wiem, 40-minutowe ognisko, jakieś godzinne może. Więc nie za długo. Grosz do grosza. Więc szukamy jakiegoś kolejnego punktu, ale teraz może punktu, gdzie jest to drewno, a nie u kogoś spod chaty, co? Jakiś sklepik po drodze. Chcemy jeszcze dokupić jakiś kartonik drewna może, bo to nie wystarczy, to co mamy. To już zamknięte jest, co? Tak. Kurde. To nie kupimy. Nie, jeszcze 300 metrów. Aj, tam stoi auto! Jest. To jest ta miejscówka, tak? Gdzie chcemy się zatrzymać na noc. Problem, nie? Może. Tutaj się raczej nie zatrzymamy, ale może chociaż drewno załatwimy. Może gdzieś tutaj będzie jakieś składowisko. Znowu na jakiejś takiej wysokości wjeżdżamy teraz. Tu jest ogólnie wstążka, żeby nie przechodzić, nie przejeżdżać. Ale raczej nie będzie problemu, jak na chwilę przejdziemy. Tam jest jakaś chatka? Jakaś leśniczówka? Ciekawe. Żadnego drewna tu nie widzę ogólnie. A tam jak będziemy wyżej z kolei, to też będzie mniej drzew i będą iglaste głównie. Nie wiadomo, czy coś znajdziemy. Nice. To nie jest to, to nie jest to. A to nie. Tam jednak nie jedziemy. Kamienie spadają, tu jest śnieg na tej wysokości. I nie ma za bardzo żadnego płaskiego terenu. Czyli chyba na dół się cofniemy trochę. Dobra, znaleźliśmy chyba najlepsze miejsce, jakie mogło się trafić. Jest tutaj dużo kamperów. Jest też jakiś płaski teren. Auto jest tutaj. Jest jakieś takie małe jeziorko. Tam są szczyty takie już bardzo wysokie. Myślę, że nie wiem, z 3000 metrów, może 2,5, coś takiego. Raczej zostajemy tutaj, nie? Ale to miejscówka wymiata, serio. Jedyny minus jest taki, że będzie pizgało w nocy. To jest bardzo pewne. Ja mam tego polar, śpiwór. W sumie wszyscy mamy podobnie jakoś. Jakiś taki jeden cieplejszy element garderoby, jakaś bluza i śpiwór. Czy to da radę? Zobaczymy. Ale będzie ciekawie, będzie fajnie. Co nie? Będzie dobrze, chyba. Myślę, że tak. Tu sprawdzamy kilka miejscówek i nie wiemy ogólnie, jak z ogniskiem będzie, bo tam jest jakiś hotel. W sumie nie wiem tak naprawdę, czy oficjalnie można robić ognisko, czy nie. A tu jest dużo kamperowiczów. Nie wiadomo, czy ktoś nie byłby taki złośliwy i by na przykład nie zadzwonił gdzieś nagle. Także ten teren tutaj płaski się wydaje najbardziej idealny. Tutaj są bardziej odsłonięte takie na wiatr. Ktoś mi wołał? Nie wiem. Bardziej odsłonięte na wiatr tam są tereny. I to będzie ciężko, żeby te nasze rzeczy tam wszystkie przenieść. Także chyba to odpada. Dobra, decyzja zapadła. Tam się rozbijamy między kamieniami. Teraz ładnie te szczyty widać, jak słońce już zaszło. Mam nadzieję, że jak będziemy robić ognisko, to nikt nie zadzwoni na jakąś policję czy coś. Mamy gościa.
Sprawdziliśmy wysokość i jesteśmy na 2500 równe, więc te szczyty tam za nami to mają grubo ponad 3000 w takim razie. Zapalniczki. Zachodzik słońca, ten muflon sobie już poszedł, ale może wróci, kto wie. Ognisko za chwilę robimy. Wydaje się spoko. Jest elegancko. O, ognisko zgasło. To może pora iść spać po prostu, co? Aleś pogoda zepsuła, masakra. Nie? Pogoda się strasznie zepsuła. Jak o 6 rano się obudziłem, to było tak fajnie, było przejrzyste niebo, nie było żadnych chmur. Oni jeszcze spali, myślałem, żeby już się wybrać na ten taki niewielki szczyt, który był niedaleko naszego namiotu, naszego obozu. Ale potem to okienko pogodowe się okazało takie krótkie, taka mgła przyszła, że nie dało się wytrzymać. Także jedziemy teraz w kolejne miejsce. Granica szwajcarsko-włoska w centrum miasta. Tutaj jeszcze jest Szwajcaria, a tam już są Włochy. Jezioro Como. Jest jakieś 30 stopni. Fajnie jest. Rano pobudka w namiocie było prawie 0 stopni, a teraz jest prawie 30 stopni. Fajna różnica. Auto z powrotem do przyszłości. Ważnie. Jak to funkcjonować, nie? No. Rudą z Wisą. Nie. Szukamy jakiegoś miejsca do spania i dojechaliśmy w miejsce troszkę nad jeziorem Como. Jest taka jakby dróżka w górach, tutaj nie ma praktycznie żadnych budynków, jest takie miejsce jakby pod grilla i chyba tutaj się rozbijemy. W sumie nad samym Como nic ciekawego nie było, w sensie były same takie prywatne kempingi, a my na dziko chcieliśmy. Także chyba to się wydaje dobre miejsce. Zobaczymy, jeszcze się zapytam chłopaków. A jaszczur. Bo tu jest może zielony jaszczur. Idzie sobie. Tam jest ta restauracja, za którą mieliśmy obozik. Tam są krówki. Jakaś stadnina dla koni. Co się nie stadnina, tylko to miejsce, gdzie się uczy jazdy na koniu. Ostatni widoczek na Como. Jedziemy zjeść jakąś pizzę albo makaron i lecimy dalej. Pogoda się tak wszędzie zepsuła, od rana padało. Teraz jest takie okienko pogodowe krótkie, ale zdecydowaliśmy, że jedziemy jednak do Niemiec, bo są takie wszędzie ciemne chmury. Praktycznie w całej Szwajcarii, wszędzie we Włoszech, więc nie dałoby rady nigdzie namiotu rozstawić. A w Niemczech znaleźliśmy taki tani, no nie hotel, taki apartamencik jakiś, taki mały apartament i tam jest też miejsce, żeby grilla sobie zrobić. Także tą ostatnią noc spędzimy tam i stamtąd też będziemy mieć bliżej do Holandii, żeby jutro wyjechać i oddać to auto do wypuszczalni, które swoją drogą się w sumie sprawdziło. Myślałem, że hybryda będzie gorzej dawała radę na trasie, ale wszystko jest ok.
do Niemiec. Tutaj jest nasza chata, którą wzięliśmy. Ponoć jest jakiś ogród i jest tam możliwość rozpalenia ogniska czy czegoś. Ale spoko się wydaje. Jest tak swojsko się wydaje. Tutaj jest las niedaleko, także można się przejść później. A rano będziemy już wyjeżdżać. Dobra, gramy o pokój. Raz, 3, dwa, 4 i... 3, 4 i... Kurwa. Czy ja mam tutaj spać? Pokój bez żadnego widoku. W 10. A tutaj mają widok. Widok na tory, widok na miasto. I tam Szwajcaria się zaczyna. Jesteśmy już w Niemczech. Mamy jakieś 2 godziny do Holandii jeszcze. 2 godziny do granicy powiedzmy. Ale czuję taki niedosyt, że oprócz tego, że za rok jeszcze tutaj wrócę, tak jak co roku, to wydaje mi się, że przyjadę tu jeszcze za miesiąc. Ale tym razem w niemieckie Alpy i z troszkę innym zamiarem. Jeszcze zrobię taki trochę research i zobaczę, jak to wygląda. I może za miesiąc się wybiorę i wtedy nagram jakiś fajny odcinek. Póki co się z wami żegnam.